Podchodziliśmy sceptycznie do najnowszego wytworu BMW i8. Po pierwsze ma silnik trzycylindrowy o pojemności 1,5 litra. Po drugie tak naprawdę to hybryda, wspomaga się silnikami elektrycznymi. Ale po dzisiejszym dniu na torze jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym samochodem. Nawet mimo rozładowanych baterii może zejść poniżej 2 minut na okrążeniu toru Poznań, co uznajemy za niezły wynik, chociaż trzeba pamiętać, że samochód kosztuje prawie 600 000 złotych. W sumie BMW i8 dysponuje mocą 362 koni mechanicznych, co przy masie 1,5 tony pozwala mu osiągnąć 100 km na godzinę w 4,4 sekundy i rozpędzić się do 250 km na godzinę. Zamontowany z przodu silnik elektryczny napędza przednie koła, czyniąc z i8 auto czteronapędowe. To bardzo pomaga podczas jazdy w zakrętach. Samochód przez długi czas jest neutralny, można wcześniej wcisnąć pełny gaz, nie bojąc się poślizgu. Nisko położony środek ciężkości także ułatwia jazdę na torze. Do tego dochodzi duże wyważenie auta i dość duży rozstaw osi. Nawet zwykłe stalowe hamulce dobrze radzą sobie w ekstremalnych warunkach. W skrócie duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę całą tę hybrydowo-ekologiczną otoczkę. Pozostaje jeszcze kwestia dźwięku silnika. Może i jest sztucznie generowany przez głośniki, ale na torze w ogóle nie zwracaliśmy na to uwagi. BMW M3 okazało się wyraźnie szybsze, bo na torze Tak. udało się zejść poniżej minuty 50. Poniżej minuty 50, no, z lekkim wysiłkiem, chociaż tu musimy pamiętać o tym, że ogromną rolę grają i hamulce, i opony, a w tym egzemplarzu opony już mają czas świetności za sobą. Hamulce także nas troszeczkę zaskoczyły, bo nie hamował tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli, ale na szczęście do tego auta można zamówić hamulce ceramiczne. Najnowsza generacja BMW M3 narobiła sporo zamieszania. Niemcy wrócili do koncepcji rzędowego sześciocylindrowego silnika, ale po raz pierwszy w historii tego modelu dołożyli mu turbodoładowanie. Efekt to 431 koni mechanicznych z 3 litrów pojemności i aż 550 Nm. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 4,1 sekundy z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią. Prędkość maksymalna ograniczona jest do 250 km na godzinę. Na każdej prostej M3 odskakuje od i8, ale w zakrętach nie radzi sobie już tak dobrze. Jest wyższe aż o 14 cm i cięższe o 100 kg, a to już wyraźnie czuć w zakrętach i na mocnych dohamowaniach. Turbodoładowany silnik wymaga dużej precyzji w dodawaniu gazu. Tylna oś potrafi zaskoczyć nagłym uślizgiem, także układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem wymaga trochę przyzwyczajenia. No, ale krótkie podsumowanie. Co No myślisz właśnie, o bo i8? ten samochód dzięki temu, że wykonany jest z włókna węglowego i dzięki jego konstrukcji ma bardzo nisko położony środek ciężkości i to się wyraźnie czuje na torze, kiedy wchodzimy w zakręty. On bardzo lekko wchodzi w zakręty, I zużywa mało opon. Zauważyłeś? Właśnie, mimo że to są wąskie opony i dużo węższe niż BMW M3. Także no, czuje się, że to jest nowoczesna konstrukcja i że ten samochód jest taki lekki, poręczny, łatwo się nim skręca. Poza tym robi ogromne wrażenie. Wszyscy myślą, że jest dużo droższy niż w rzeczywistości. BMW M3, cóż, samochód z tylnym napędem, z turbodoładowanym silnikiem. Wydaje się, że ma takie lekkie ADHD, bo wszystkie komendy wykonuje z nadmiarem, czyli trochę zbyt żywo reaguje na gaz, troszkę zbyt może nerwowo na kierownicę, ale generalnie jest to bardzo skuteczny samochód, można powiedzieć no, sportowy, który w dodatku jak chcemy może ładnie zamiatać tyłem.
jeśli jeszcze wrócimy na moment do BMW i8, trzeba przyznać, że to jest bardzo inteligentna, bardzo dobrze przemyślana konstrukcja. Cały pomysł tego samochodu jest powalający, zaczynając od wyglądu, poprzez całą konstrukcję i napęd. Jest konsekwentny, to prawda. Dokładnie i zaskakuje wiele osób. Po prostu ludzie nie wierzą, że samochód tak szybki ma silnik o pojemności 1,5 litra i mocy 230 koni. A poza tym ten samochód chyba jest jedynym na razie super samochodem, jeśli możemy go zaliczyć do tej kategorii, którym jazda nie wywołuje wyrzutów sumienia, bo nie denerwujemy ekologów. Możemy zawsze powiedzieć, że jeździmy na prądzie. Jeżeli chcemy pojechać gdzieś w centrum miasta, jedziemy bezszelestnie. Sporo plusów, zaskakująco dobrze. Taki niewinny super samochód. No właśnie. To co, kończymy? Co to było?